Jestem przedstawicielem pokolenia Y. Jestem częścią tego pokolenia, czy mi się to podoba, czy nie. Widzę siebie w tej społeczności i raczej przynależę do niej. Bardzo nie lubię stwierdzenia, że na przykład inne pokolenie było lepsze. Jest dość ciekawym pokoleniem, bo jesteśmy na takiej granicy między właśnie przejście z XX wieku do XXI. Każdy z nas przez to, w jakich czasach się wychował, jest przez nie kształtowany. Mam nadzieję, że możemy sobie siedzieć. Możemy, widzisz taki znaczek stary, że... Nie widziałem, ale wiesz o co chodzi, nie? A to jest jakiś pomnik, to jest wiesz, jakiś grób nieznanego żołnierza? Nie, no możemy. Szczęście. Nie wiem jak na to odpowiedzieć. W sposób sensowny. Ja sam osobiście wiem, czym jest szczęście, prawda? Wiem, co to za uczucie, ale ogólnie... Nie wiem, jaka jest w sumie definicja, nie umiem jakoś tego ubrać w słowa. Na pewno, żeby uzyskać jakąś taką harmonię. Harmonia to jest szczęście. To jest taki stan, kiedy człowiek wie, że jest w miejscu, w którym być powinien. Kiedy, nie wiem, znalazł to miejsce, kiedy wie, że te umiejętności, które ma, może je używać bardzo dobrze, że, nie wiem, pomaga ludziom, że ludzie mają, cała społeczność ma z niego jakiś pożytek, że zostawi coś po sobie na przykład na ziemi, że w jakiś sposób może zaistnieć. Ja jestem w tej chwili szczęśliwy, mam to, czego mi potrzeba, rozwijam się, przynajmniej staram i jedyne, czego mi do tego takiego pełnego szczęścia brakuje, to właśnie trochę więcej wolnego czasu. Nazwałbym siebie spokojnie introwertykiem. Nie muszę robić testów w internecie, żeby to wiedzieć. Po prostu tak czuję. Tak bardzo interesuje mnie praca przy filmie, przy fotografii i tak dalej, ponieważ ogranicza się też do bardzo mocnej współpracy z ludźmi, czy z członkami ekipy zdjęciowej i tak dalej, więc moim zdaniem stanowczo, bez chwili zastanowienia jestem ekstrawertykiem. Moje własne towarzystwo pozwala mi na największy komfort, jaki tylko się da. Mi się wydaje, że też to zależy od czasu. Uważam, że maski w obecnych czasach ludzie po prostu je mają i muszą mieć, gdyż nie da się być w 100% sobą w każdej sytuacji. Prawdziwy Oliver jest gdzieś schowany. Mam maski, zastanawiając się ile. Powiedziałbym, że ze 3, które są zmienne od tego, w jakim środowisku się aktualnie znajduję, bądź które przybierają, bądź zmieniają się same, zależnie od nastroju. Bym okłamywał samego siebie, zakładał maskę dla wszystkich innych, żeby widzieli, ale pod tą maską byłbym cholernie nieszczęśliwą osobą. Rodzina, przyjaciele to są najwyższe wartości i najważniejsze osoby, jakie można mieć w swoim życiu. Nasze relacje są bardzo dobre i mimo, że nie brakuje momentów, kiedy między nami iskrzy, bo no, ten konflikt pokoleń jest, tym bardziej, że akurat mieszkamy z babcią, która jest jednak dość mocnej opozycji stoi do nas reszty, to jednak staramy się przede wszystkim mówić, co nas boli. Rodzina jednak jest najważniejsza, prawda? To jest jednostka, która cię będzie wspierała, nieważne co zrobisz. To są osoby, które będą ci mogły doradzić, bo mają oczywiście więcej wiedzy na temat życia niż my, jako młodsze pokolenie. Sytuacje kryzysowe jakby wzbudzają w każdym potrzebę tego, żeby ktoś ich wsparł. Staram się albo rozmawiać o tym z przyjaciółmi, z rodziną, z dziewczyną, albo rozwiązać ten problem samemu, jeżeli oczywiście się da. Jednak raczej uważam, że najlepiej to obgadać z kimś zaufanym. No i właśnie tu jest interesująca sprawa, ponieważ jestem zdania, że potrafię sobie poradzić z większością sytuacji sam i chciałbym przyszłość prawdopodobnie przeżyć sam.
Nasze pokolenie odcina się od świata poprzez założenie słuchawek na uszy, wyciągnięcie telefonu z kieszeni, przeglądanie tablicy na Facebooku, pisanie z innymi ludźmi, zamiast rozglądać się dookoła, zamiast czerpania radości z tych małych rzeczy. To jest właśnie też coś, czego się nauczyłem na samym początku, kiedy pożegnałem swojego prawdziwego ja. Wrzucając zdjęcie na social media, my sami próbujemy pokazać nas, to co my robimy, naszą osobę z najlepszej strony. Narzucamy miliard różnych filtrów, narzucamy zdjęcie z najlepszej perspektywy. I to jest moim zdaniem główny powód tego, że ludzie są w tym momencie tak bardzo zakompleksieni, bo mają szeroki dostęp i wszędzie są bombardowani tymi właśnie zdjęciami, historiami, filmami w internecie. Społeczeństwo jest tak multimedialne, że ciężko mi jest sobie wyobrazić na bazie własnych doświadczeń i na bazie doświadczeń ludzi, których znam, żeby bez telefonu praktycznie przeżyć dzień, bo non stop ktoś prosi, zrób mi szybko zdjęcie, prześlij mi to zdjęcie, wyślij mi to na wczoraj. Staram się nie patrzeć, co się dzieje w tym świecie wirtualnym, kiedy z kimś rozmawiam. Ale też mój telefon to moja praca, mój telefon to mój rozkład i też nie mogę wyobrazić sobie, że jestem bez telefonu. Ludzie nie czują się w aż takim obowiązku, żeby spotykać się twarzą w twarz ze swoim przyjacielem, ze swoją przyjaciółką i rozmawiać, ponieważ hej, mogę napisać do niego na Facebooku, sprawdzę, co się u niej dzieje na Instagramie, skomentuję, dam lajka i jesteśmy w kontakcie. Wydaje mi się, że młodzi ludzie teraz bardziej skupiają się na sferze psychicznej właśnie. My jesteśmy bardzo smutni, młodzi ludzie są naprawdę smutni. My teraz walczymy ze sobą, nie potrafimy zrozumieć siebie i jesteśmy samotni, pomimo tego, że otacza nas naprawdę dużo. Jesteśmy coraz bardziej anonimowi, jest coraz większa alienacja. Ludziom też bardzo trudno sobie poradzić w takich sytuacjach i znaleźć jakąś pomocną dłoń. Oczywiście, że czuję się samotny. Sam to wybieram. To nie jest tak, że zostałem odrzucony po raz 500. Zwyczajnie przestałem się starać. I uważam, żeby to było ważne, żeby to był priorytet. Unikam jakby wychodzenia, bo źle się czuję wśród ludzi. Nawet jeżeli znam je dobrze i ufam im, to i tak źle się czuję w ich towarzystwie. Bardzo często. Zauważyłam, że ludzie w Polsce są bardzo smutni i nie wiem czemu. Macie otwarty kraj, możecie jeździć, możecie pracować, możecie robić karierę i po prostu nie rozumiem, czemu każdy jest takim smutnym człowiekiem. Tego czasami jest tak, że ludzie to starają się jakoś schować, nie pokazywać, ale ja to widzę. Mogę popatrzeć na człowieka i zrozumieć, że on ma w sobie w środku jakiś smutek. Człowiek nie ma tak dużo problemów, żeby mieć ten smutek w sobie. Patrząc po moich znajomych, po moich przyjaciołach, bardzo trudno jest na przykład odnaleźć miłość, która na pewno jest elementem niezbędnym do tego, aby osiągnąć tę pełnię szczęścia. Wchodząc na Instagram, wchodząc na Facebooka, widzisz piękne zdjęcia, pięknych modeli, modelek. Patrzysz na siebie w lustrze i cholera jasna, coś jest nie tak. Miałem faktycznie kompleksy parę lat temu, ale z wiekiem człowiek się staje mądrzejszy i nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Powinno się szanować każdego, zaczynając oczywiście od siebie. Jestem w stanie
poświęcić się i robić systematycznie to samo codziennie, żeby dążyć do celu, to mnie różni od typowego milenialsa. Ja przede wszystkim rozumiem fakt, że na rzeczy, które są ważne w życiu, trzeba zapracować. I nie zdobędziesz tego w dzień, nie zdobędziesz tego w tydzień. Zdobędziesz to ciężką pracą przez określoną ilość miesięcy, lat, aż do osiągnięcia tego celu. Chciałbym na pewno robić to, czego się uczę na studiach, bo wybór studiów nie był przypadkiem. Też nie był to wybór bardzo prosty. Każdy człowiek chciałby się wyróżniać i też taką aspiracją moją w życiu jest właśnie, żeby uwolnić się z tego szarego tłumu. Myślę, że młodzi ludzie powinni starać się stworzyć jakąś taką pozytywną atmosferę wokół siebie, żeby ich znajomi, przyjaciele czuli się dobrze w ich towarzystwie, bo wtedy oni sami zaczną czuć się lepiej. Może po prostu wystarczy zacząć od tego, żeby wstać rano, wytyczyć sobie jakąś ścieżkę, niekoniecznie tę najłatwiejszą, tylko może nawet tę trudniejszą i dojść do tego swojego własnego szczęścia.